Przed nami rodzina funkcji obliczeń warunkowych. Dziś bohaterem filmu będzie licz warunki, czyli count ifs. Porównajmy składnie. Starsza, licz jeżeli, count if, ma dwa argumenty. Zakres, gdzie szukamy, i warunek, czego szukamy. A jej następca, licz warunki, count ifs, zakres, warunek, zakres, warunek, zakres, warunek i takich par zakres, warunek możemy tu umieścić 127. Licz warunki działa według logiki oraz, po angielsku and, to znaczy, że wszystkie wpisane warunki muszą być spełnione łącznie i naraz. I może zanim użyjemy 127 warunków, powiem oczywistość. Nie muszę używać wielu. Jeśli chcę, mogę użyć tylko jednej pary zakres-warunek. Liczenie dla jednego warunku omawiam w filmach poświęconych liczy jeżeli. Linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Zapraszam do zerknięcia na przykłady, które tam podaję, a tu coś świeżego. Po lewo lista numerów rejestracyjnych aut, które stoją na parkingu. Powiedzmy, że chcę policzyć, ile samochodów na moim parkingu przyjechało z Łodzi. I tu sprawa jest prosta. Licz warunki z tego zakresu, a warunkiem jest L spacja, a po nich dowolna ilość dowolnych znaków i to właśnie symbolizuje gwiazdka. Natomiast miasto Warszawę oznaczają wszystkie te kody osobne dla każdej z dzielnic, na przykład WB to Bemowo, ale już WBR oznacza cały powiat białobrzeski. Czyli licz warunki w tym zakresie, a czego szukaj? Jednego z tych kodów, a po nim operator łączenia tekstów, czyli AND, a po nim w cudzysłowie znak spacji, a potem dowolna ilość dowolnych znaków. Enter. Ta funkcja tablicowa rozlała się w dół. Widzimy, że zadziałała 15 razy, licząc osobno dla każdego z kodów warszawskich. Jeden z Bemowa, jeden z Mokotowa, jeden z Targówka. I te tablice wystarczy teraz objąć sumą. 3 auta są z Warszawy. Tak, można użyć logiki lub, po angielsku or, według której musi być spełniony przynajmniej jeden z podanych warunków. Tak jak liczyłem teraz, czyli przy jednym warunku, funkcja licz warunki niczym się nie różni od licz jeżeli. Zerknijmy zatem na przykłady z 2 warunkami. Przechodzimy więc do logiki oraz, w której wszystkie podane warunki muszą być spełnione jednocześnie. W mieście mamy 3 parkingi: Bulwar, Ratusz i Polna. Ile aut stoi na parkingu Polna? Licz warunki. Żeby być policzoną, komórka musi spełnić wszystkie podane warunki. Pierwszy, szukamy w tym zakresie i muszą zaczynać się na EL, to Łódź. Drugi warunek, w tym zakresie szukamy komórek równych Polna. Na Polnej stoją 2 auta z Łodzi. Nieco niżej pytam, ile aut z całego województwa łódzkiego stoi na każdym z parkingów. Skopiuję powyższą funkcję tu i poprawię. Musi zaczynać się na E, duże E, małe E nie mają znaczenia. Blokuję wiersze w tym zakresie przez 2 razy F4 i w tym adresie tak samo, a w drugim warunku muszą być równe tej komórce. Enter, przeciągam formułę w dół. Dodam, że przy raportach, nawet tak małych, lepszą opcją byłoby użycie tabeli przestawnej i później na niej filtracja. A teraz przykład dla 3 warunków według logiki oraz i z małym plot twistem. Ile aut z województwa mazowieckiego stało na parkingu Bulwar dłużej niż godzinę? Licz warunki. Po pierwsze, w tym zakresie musi się zaczynać na W i myślę, że dla czytelności zapiszę to w następnej linii, to znaczy Alt-Enter, który wstawia znak łamania linii i wstawiam kilka spacji, żeby czytelnie ustawić argumenty. Po drugie, w tym zakresie musi być równe bulwar i po trzecie, w tym zakresie musi być, no właśnie, jak wpisać czas funkcją czas, która konwertuje podane w nawiasie 3 liczby na Excelowy system zapisu czasu. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej, jak Excel myśli o datach i godzinach,
to polecam film, do którego prowadzi plakietka, która właśnie pojawiła się na ekranie. A więc godzin 1, minut 0 i sekund też 0. Po prostu 1 godzina, a funkcja czas konwertuje te liczby na Excelowy czas. Jak to 1? Przecież widzę, że na bulwarze stoło więcej aut z Mazowieckiego, a on znalazł tylko jedno wystąpienie. To czemu? Bo ten zapis oznacza równo godzina. Skoro pytanie brzmiało dłużej niż, to zmieniam większe równe and 1 godzina. W rozumieniu 1 godzinę lub dłużej. Są 3 takie auta. Przykład. W pensjonacie mam ponumerowane pokoje. Niektórzy goście zarezerwowali pobyt z posiłkami. Zaznaczyłem to sobie X-ami. Pytanie. Ile śniadań opłacono? Licz warunki. W tym wierszu szukam komórek wypełnionych. Ten operator oznacza różne od, przekreślone równaś, a ten zapis przeczytałbym nieprawda, że puste. Druga para. W wierszu 8 drugi warunek brzmi tak samo. Nieprawda, że puste. Opłacono 8 śniadań. Warunki niekoniecznie muszą badać oddzielne obszary. Mogą się nakładać, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy liczba mieści się w zadanym przedziale. Widełki, wartości od do. Na przykład w danych archiwalnych chcę policzyć, ile było dostaw o wartości w przedziale od 20 do 30 tysięcy. Licz warunki w tym zakresie. Liczba musi być większa równa od 20 tysięcy i jednocześnie w tym samym zakresie musi być mniejsza równa od 30 tysięcy. Tak definiujemy zakres, od do. Jeśli z jakiegoś powodu byłoby to potrzebne, to możemy testy logiczne zabrać z formuły i przenieść się na zewnątrz. Na przykład w pomocniczej kolumnie D twierdzę, że liczba w C3 jest większa równa 20 tysięcy i zarazem twierdzę, że jest mniejsza równa 30 tysięcy. Obejmuję to funkcją oraz. A potem mogę zliczyć te prawdy na różne sposoby. Na przykład tak. Licz warunki, w kolumnie D policz prawdy. Kolejne pytanie. Ile było dostaw w grudniu 2020? Licz warunki. W tych datach, a warunek mówi, że data musi być większa równa od, łączę endem, a datę wstawiam funkcją data, która podobnie jak funkcja czas bierze 3 liczby i konwertuje je. Więc w nawiasach rok, miesiąc, dzień. I kolejna para zakres warunek. W tym samym zakresie dat musi być mniejsza bądź równa od daty 20, 12, 31. W podanym zakresie dat było 8 dostaw. Alternatywnie mogę też przygotować daty w komórkach i odwołać się do nich, to znaczy skopiuję poprzednie rozwiązanie i zamiast funkcji data odwołam się do tych zewnętrznych komórek. Rezultat jest ten sam i myślę, że to bardziej czytelne i łatwiejsze do wpisania. Teraz kącik ostrzeżeń. Żeby oszczędzić Państwa czas, pokażmy sobie typowe problemy. Na liście stolic ten prosty przykład liczy, ile miast w Ameryce Północnej ma więcej niż 1 milion ludności. Oba warunki spełnia Meksyk, ok? Więc po pierwsze, zakresy we wszystkich warunkach muszą mieć te same wymiary. To znaczy, jeśli zrobię tak, to funkcja zawsze zwróci błąd, więc Ctrl+Z wycofuje się. Znowu działa poprawnie. Rozmiary tablic muszą być takie same. Po drugie, zakresy muszą się zaczynać i kończyć w tych samych wierszach. Sprowokuje błędne obliczenie, przesuwając drugi zakres nieco w dół. I 2? Czemu 2? Bo ta funkcja liczy sobie na palcach, zaczynając od góry tego niebieskiego zakresu. Amerykę Północną odnalazł w 3., 4. i 5. komórce, licząc od góry tego niebieskiego zakresu. A potem w czerwonej tablicy liczy zaczynając od jej początku. 3., 4., 5. komórka wypadają tu, dlatego błędnie wyliczył 2. Kolejna sprawa. Wszystkie nowe fantastyczne funkcje tablicowe, na przykład unikatowe,
te, które produkują tablice dynamiczne, nie pozwalają się zagnieździć w funkcjach obliczeń warunkowych. Na przykład nie mogę policzyć, ile razy w tej tablicy dynamicznej występuje słowo Ameryka. To się w przyszłości może zmienić, być może funkcje obliczeń warunkowych dostaną uaktualnienia, ale na razie to nie działa. Starsze, na przykład indeks, dają się zagnieździć, ale to już jest temat na osobny film. Jeszcze o możliwych problemach. Otóż w Excelu są różne rodzaje pustych komórek. Dobrze Państwo słyszycie. Prosty przykład. W kolumnie C liczba mam posortowane liczby ujemne, dodatnie, a między nimi dwie komórki puste i 0. To jest normalna, uczciwa pustość, dla pewności naciskam delete i tu jeszcze raz delete. Nic w nich nie ma, ok? W kolumnie D formuła warunki sprawdza komórkę po lewo od siebie, w tym wypadku jest to C3 i tak. Jeśli C3 jest większe od 0, to wstawi znak plus. Jeżeli jest mniejsze od 0, to wstawi znak minus, a w każdym innym przypadku, innym to znaczy w danych jest 0 i dwie puste, więc w każdym innym przypadku wstawi pusty ciąg tekstowy. To nie znaczy pusta komórka. To znaczy tekst o zerowej długości. Najpierw na liczbach policzmy puste. Te dwa cudzysłowy znaczą policz komórki puste. A teraz liczę różne od puste, 2 i 13, niby jest w tym logika. A teraz przeniosę się na kolumnę D i tu sprawdzam analogicznie w tym zakresie, ile jest pustych i w tym samym zakresie, ile jest niepustych. No właśnie, te komórki wcale nie są puste, one zawierają teksty o zerowych długościach. Sprawa jest niestety dużo bardziej złożona. Na przykład dokumentacja mówi, jeśli argument kryteria, czyli drugi argument, odwołuje się do pustej komórki, funkcja licz warunki potraktuje pustą komórkę jako wartość 0. Zobaczmy to. Licz warunki w kolumnie C, a na drugim argumencie wskazuje jakąś pustą. I teraz widać, że policzył, ile jest 0. Postawmy w tym wątku 3 kropki. Jesteście Państwo ostrzeżeni, że przy pustych trzeba zachować tak zwaną szczególną ostrożność. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak sumować warunkowo, poznać średnia, jeżeli maks warunków i inne funkcje z rodziny obliczeń warunkowych, to zapraszam do kolejnego filmu z tej miniserii, one są ułożone w playlistę. A najciekawszy moim zdaniem jest ostatni film z serii, gdzie pokazuję, jak liczyć warunkowo z użyciem funkcji tablicowych, co jest prostsze i daje dużo szersze możliwości. Zapraszam. Jeśli dowiedzieliście się Państwo tutaj czegoś wartościowego, możecie zasubskrybować Excel przy kawie, nacisnąć pod filmem ikonę kciuka w górę, czyli dać lajka, bo to od Waszych interakcji zależy widoczność tego kanału i ile nowych ciekawych materiałów się tu pojawi. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. A dziś dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kłaniam się. Do widzenia.